światło i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Królowa monet. Co do Was przychodzi, co się pojawia, albo kto, bo tutaj nie wiadomo, kogo licho może nieść. Trójka buław, super. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 10 kielichów. To akurat dziwne, jak Wy się przedstawiacie. A Wy przedstawiacie się jako 8 monet, ale może to nawet i dobrze, bo jakoś to się w miarę zawiązuje. Ja widzę, że macie jakiś plan, jakiś cel, do którego chcecie dążyć i jakby ciężką pracą, inaczej, ciężka praca Was nie odstręcza, nie odstrasza. Nie boicie się ciężko pracować, aby coś osiągnąć. Brać dodatkowe zlecenia, czy na przykład dodatkowo chodzić na siłownię, żeby zrobić formę na tę komunię, która się szykuje, czy na wesele, czy na wakacje. Rada dla Was. W razie jest wisielec i też wisielec Was wspiera, Wam pomaga. Czego nie robić, czego unikać, co Wam przeszkadza? A z buław, a z przełożenia, koło fortuny. Powiem tak, widzę też tutaj jeden taki przypadek, jeden scenariusz, który może z kimś będzie rezonował. Ciekawy jestem. Widzę tutaj na tej zasadzie, że kiedyś była pewna relacja, różnie się Wam układało, ale gdzieś tam powiedzmy w ogólnym rozrachunku raczej na minus i raczej było rozstanie lub utrata kontaktu. I jakoś tutaj w miarę nawet się ktoś podniósł po tej relacji, odbudował, poczuł niezależność, zapomniał i nagle ta osoba po prostu znowu się pojawia i o sobie przypomina. I wszystko może zburzyć to, co sobie do tej pory zbudowaliście, więc takich osób nie przyjmujcie. Z przełożenia koło fortuny i tutaj widzę odmianę losu, łód szczęścia i coś zacznie iść po Waszej myśli. I nie mówię tutaj o tym, że nagle wszystkie raki wygrają w totolotka, ale bardziej o tym, że rakom się chce, że mogą i że widzą światełko w tunelu, nawet jeśli ostatnio ten tunel był bardzo długi i światełka nie było widać. Zaczynacie widzieć sens w czymś, co robicie. Na przykład chodzę na siłkę czy na fitness i już od dawna nie widzę żadnych rezultatów, ale nagle zaczynacie wierzyć w to, że warto systematycznie się starać i czekać, albo nawet nie to, że czekać, po prostu systematycznie się starać i ta upragniona sylwetka, czy powiedzmy polepszenie jakości życia nadejdzie, albo już się dzieje. W ogólnej energii królowa monet i tutaj jest powiedziane, że w momencie, kiedy wrócą do Was osoby, o których wcześniej mówiłem, to na szczęście umiecie oprzeć się tutaj po prostu tej przyjemności i raczej troszeczkę egoistycznie podchodzicie do danej sytuacji. Na zasadzie, co ja z tego będę miał? Czy jeśli ktoś mnie kiedyś oszukał albo zachowywał się nie fair, to czy jest jakaś możliwość, że teraz będzie inaczej? Raczej nie. I tutaj umiecie zadbać o swój własny interes. Przede wszystkim w tym tygodniu skupiacie się na własnym interesie i nie ma rozpraszaczy. Czy to są dla osób, które stosują dietę, na przykład, czy to są słodycze, czy na przykład dla osób, które powiedzmy, nie wiem, mają jakieś postanowienia a propos codziennego czytania i na przykład rozprasza Was telefon, jakieś wiadomości i notyfikacje. Tutaj rozpraszaczy nie ma. Tutaj za oknem na pewno słychać helikopter. Na podkreślenie, że tutaj jest coś dla Was ważnego. Przychodzi trójka buław, spojrzenie w przyszłość i celowość. Karta bramy.
I to jest fantastyczne, bo macie cel, do którego dążycie i ten cel naprawdę wam oświetla drogę. To też dla osób, które na przykład, słuchajcie, powiedzmy, szukały pracy i nie mogły nic lepszego znaleźć. Albo dla osób, które się uczyły i robiły jakiś kurs, na przykład językowy. Tutaj też widzę, że następuje zakupienie czegoś, tak chciałem powiedzieć, ale to bez sensu brzmi. Kupujecie sobie na przykład jakieś bilety lotnicze, planujecie wycieczkę i nawet jeśli to jest za parę miesięcy, to dzięki temu macie na co czekać i macie cel, który sprawia, że każdy dzień jest rozświetlony, bo nawet w jakichś najnudniejszych czynnościach myślicie o tym celu. Idę do pracy, nie chce mi się, ale idę szybko, szybko mi zleci dzień, aby tylko do wakacji. Wiecie, o co chodzi, prawda? Mam nadzieję. Sprawdzacie czytania dla swoich ascendentów i oczywiście czytania miesięczne i na Nowy Rok chiński. Odchodzi do przeszłości 10 kielichów i być może momentami będzie za mało czasu w tym tygodniu na kontakty ze znajomymi, z rodziną, na czułość, na kokoszenie się wspólnie. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że tydzień jest pracowity i tyle. No. Jeśli chodzi o jakieś spotkania pod tytułem, słuchajcie, majówki, czy jakieś, powiedzmy tutaj komunie, czy wesela, czy cokolwiek, chociaż wesela się chyba tylko robi w miesiącach z literką R. Tak się kiedyś robiło przynajmniej. To pamiętajcie, żeby nie przejmować się tylko i wyłącznie organizacją i tym, jak się bawią inni i czy wszystko jest idealnie. Pamiętajcie, żeby również sami, żeby czerpać z tego przyjemność. A nie tylko i wyłącznie, czy obrus jest czysty, czy podłoga wypastowana, czy okna umyte i czy na pewno wszyscy mają wystarczająco, no nie wiem, dobrą zabawę. No tutaj to wy też się macie bawić. Słuchajcie, wy pokazujecie się jako 8 monet i ciężko nad czymś pracujecie. Ambitnie. Ale to dobrze, dlatego że tutaj widzę, że przynajmniej w tym tygodniu nie jest to owiane takim słomianym zapałem. To nie jest tak, że nagle ktoś będzie chodził na siłownię 3 razy w tygodniu, czy 4 razy w tygodniu, a za tydzień już w ogóle zapomni o tym. Tutaj raczej widzę, że ten cel, nad którym sobie pomyślicie w tym tygodniu, on naprawdę jest na tyle silny, że no nie ma zmiłuj. Jakby naprawdę was zmotywuje. Czy do zmiany pracy, czy do zmiany nawyków, bo to też może chodzić o nawyki, słuchajcie. No nie wiem, ktoś otwiera rano oczy i od razu sięga po telefon. I słuchajcie, no tam scrolluje tym palcem, po prostu przegląda te wszystkie jakieś posty i tak dalej. To nie jest zdrowe. I no tutaj ktoś nad tym pracuje i naprawdę przynajmniej w tym tygodniu nie pozwala wam to was rozpraszać i dzięki temu jest więcej spokoju w głowie, mniej szumu. Macie więcej czasu na skupienie się na tym, co jest istotne. W Radzie karta Wisielca i no, Wisielec was wspiera, ale o co tutaj chodzi? Bo on wisi sobie do góry nogami, prawda? Chodzi tutaj o to, że wypadałoby znaleźć jakiś nowy sposób, inaczej podejść do pewnej sytuacji, żeby rzeczywiście no, miało to ręce i nogi i żeby była motywacja. Nawet jeśli do tej pory trudno wam było się zmobilizować do czegoś, to może trzeba zmienić sposób na wykonanie danej czynności. Czy może cel trzeba rozbić na takie mniejsze cele. Wiecie, o co mi chodzi? Czyli nie to, że zrzucę 10 kg w tydzień, tylko powiedzmy na przykład w pół roku i nie to, że przez tydzień mam głodówkę, tylko po prostu przez pół roku na przykład nie jem słodyczy i piję więcej wody, nie jem po 18 i chodzę na siłownię. Coś na tej zasadzie. Trzeba tutaj otworzyć umysł, spojrzeć poza horyzont, sięgnąć po nowe i też dla osób, u których miałby być powrót no tutaj nagle z głębi po prostu oceanu, czy nie wiadomo skąd jeszcze. Nawet nie to, że ekshumacji nie robić, ale pomyślcie sobie o tym, ile zyskaliście nie kontaktując się z tą osobą.
i szkoda by było tego zatracić, to zburzyć. Czego nie robić, czego unikać, a z buław, iść za ciosem, iść za tym, co wam tutaj wnętrzności, że tak powiem, podpowiadają i zaryzykować. Dla osób, które myślą, czy by czegoś szybko nie zmienić, czy by nie przyjąć jakiejś propozycji, nie kupić jakiejś wycieczki czy biletów lotniczych, jest to dla was i długo się nie zastanawiajcie. Ale też nie pozwólcie, żeby ktoś myślał tylko i wyłącznie no nie głową, tylko tą, wiecie, niższą, taką, no częścią ciała tam poniżej pasa. Wiecie, o kim mówię. Z takimi osobami raczej krótko, raczej się nie dawać i pamiętajcie, że no tutaj w tym przypadku akurat, jeśli chodzi o emocje, o miłość, to właśnie, czy tam o sprawy łóżkowe, tutaj emocje nie pomagają. Więc tutaj czasami naprawdę trzeba sobie coś odpuścić, mimo że to brownie jest po prostu atrakcyjne, pachnące i wylewa się z niego czekolada. No tutaj trzeba spojrzeć szerzej i no, zastanowić się nad konsekwencjami na dłużej. Mam nadzieję, że z kimś to rezonuje. Życzę wam udanego tygodnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i papa.